Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak naprawiam najgorszą bajkę, więc będzie dość drastycznie. Pamiętajcie, że oglądacie ten film na własną odpowiedzialność. Przygotowanie tego materiału zajęło naprawdę sporo czasu i zużyło chyba cały zapas melisy, dlatego pamiętajcie, żeby dać lajka i zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, bo normalnie nie wytrzymam. Do dzisiejszego odcinka wybraliśmy, uwaga, Młodzi Tytani Go! Podczas przygotowania tego filmu z Markiem nie spodziewaliśmy się, że można tak zepsuć remake jednej z najfajniejszych bajek z Cartoon Network. Oryginalni Młodzi Tytani umijali nam czas przed telewizorem od 2003 roku. Kreskówka ta wyróżniała się ciekawą kreską, ładną animacją, niebanalną historią bogatą w cenne morały i oczywiście charakterystycznymi postaciami. Niestety, Młodzi Tytani Go to kwintesencja plucia na fanów oryginalnej serii. Od samego początku widać, że chyba niepoczytalni twórcy nie okazali ani grama szacunku dla oglądających. Ten remake to tak naprawdę uproszczone do granic możliwości gówno z idiotyczną treścią. Ten paskudny twór tylko potwierdza, że z kreskówkami jest coraz gorzej, a kiedyś to było... Dobrze, więc w takim razie jak naprawić Młodzi Tytani Go? Patrząc na tą mierną kreskę i animację, to nawet nie będzie wyzwania. Tradycyjnie zaczynamy od nowej, pustej przestrzeni w Photoshopie. Klikamy te małe oczko, no i mamy. Zgadza się. Żeby naprawić Młodzi Tytani Go, wystarczy wrócić do starej, oryginalnej serii, która była porządnie zrobiona. To właśnie takie kreskówki powinny być teraz produkowane, a nie coraz to brzydsze i głupsze paskudztwa. Mimo wszystko kusząca jest perspektywa w wprowadzeniu małych, delikatnych poprawek, bo jakby nie patrząc, ta animacja ma już 16 lat. Oryginalny design jest naprawdę solidny i bardzo estetycznie wykonany, dlatego postarałam się, żeby zachować charakterystykę postaci i jak widać tych poprawek jest naprawdę niewiele. A wy jak sądzicie, takie drobne upiększenie przydałoby się tej oryginalnej serii, czy jednak nie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Czy to oznacza, że w takim razie jest już koniec tego odcinka? Pójście na łatwiznę to nie jest kompletnie w naszym stylu. Tak naprawdę głównym tematem będzie mega detaliczna grafika Raven z Młodych Tytanów w naszej wersji. Tradycyjnie zaczynamy od podstaw, czyli od szkicu. Wygląda on dość prosto, jednak zajął mi on ponad godzinę. No, prawie 2. Więc jeśli zastanawiacie się, czy przypadkiem wasze szkice nie zajmują wam zbyt dużo czasu, to spokojnie, to jest całkowicie normalne. Ja wolałam troszkę dłużej nad tym posiedzieć, żeby mieć pewność, że wszystko jest dobrze i żeby później nie mieć 1 200 000 poprawek. Każdy kolor to inna warstwa. Tak jest o wiele wygodniej w kolorowaniu. Pierwszy etap to nakładanie cieni. Robię to na nowej warstwie, którą łączę z bazą, przytrzymując Alt i klikając lewy przycisk myszy. Cień najlepiej wykonywać na trybie Multiply. Właściwie oto on jest. Staram się, aby była widoczna forma, dlatego nie przywiązuję zbytnio uwagi, czy robię to twardym czy miękkim brushem. Choć wbrew pozorom lepiej wybierać ten twardy, ponieważ ostatecznie praca będzie wyglądać lepiej. Korzystam z podstawowych bruszy. Naprawdę większość rzeczy wykonuję tymi, które są już w programie. Mój ulubiony to właśnie taki. Można go uzyskać z miękkich bruszy, tylko trzeba go przestawić na twardy. I to właściwie tyle. Czas na modelowanie. I to jest naprawdę... trudny temat. Warto do czegoś takiego mieć zdjęcia referencyjne. W tym przypadku przydało mi się zdjęcie mojej twarzy, ale spokojnie, Raven nie będzie do mnie podobna. Korzystanie z jakichkolwiek zdjęć referencyjnych pozwala na uniknięcie błędów anatomicznych, poprawę proporcji i pomaga w doborze kolorystycznym. Oprócz tego nasza pamięć jest niestety bardzo zawodna, dlatego warto sobie spojrzeć na jakieś skórzane materiały czy lateksowe kombinezony. A do rysowania powiewającej peleryny może posłużyć na przykład powiewająca firanka. Albo cokolwiek, co powiewa. Tutaj trzeba zdecydowanie być kreatywnym. No dobrze, więc skoro już wiecie, jak bardzo ważne są zdjęcia referencyjne, to teraz czas przejść do tego, jak w ogóle je modelować. Ja bardzo dobrze czuję się w metodzie łączenia twardego brusha z miękkim brushem, albo łączenie twardego brusha z narzędziem do rozmazywania. Czyli twardym brushem nakładamy kolor, a miękkim lub właśnie tym narzędziem Smudge rozmywamy krawędzie. Lub blendujemy w ten sposób ze sobą kolory. Na samym początku i tak będzie efekt plasteliny, dlatego nie przejmujcie się, jeśli tak wygląda wasza ilustracja. Jak będziecie bardzo dużo rysować, to za jakiś czas, za parę miesięcy naprawdę zobaczycie efekt waszej ciężko włożonej pracy. W grafice można sobie naprawdę wiele rzeczy ułatwić. Pamiętajmy, że mamy tutaj opcję kopiuj i wklej, którą warto stosować w momencie, kiedy mamy powtarzające się elementy, na przykład na jej pasku. Na początku narysowałam jeden taki kryształek, czy rubin. Za bardzo się nie znam na kamieniach, ale
Pewnie wiecie, o co chodzi. Powielam go skrótem klawiszowym Ctrl-J. Najważniejsze, żeby taki element, który jest powielony, dopasować do bioder. Dlatego warto mieć dokładny szkic, do którego właśnie będziemy dopasowywać i będzie naszym punktem odniesienia. Klikając prawy przycisk myszy wyświetla nam się lista z dodatkowymi funkcjami, z których warto korzystać. Moje ulubione to perspektywa i oczywiście Warp. Warp pozwolił mi na uformowanie tego kamyczka tak, żebym nie musiała go już drugi raz rysować. I tak robię z całą resztą. Na barku powinien być znacznie większy. Po ukończeniu łączę warstwy, przytrzymując Shift lub Ctrl, a następnie wybierając z listy Merge Layers. Powiem szczerze, że zrobiłabym tą pracę o wiele szybciej, ale wprowadziliśmy z Markiem sporo poprawek, bo nie wszystko nam się podobało. Na przykład włosy modelowałam chyba z 5 razy, jak nie więcej. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy przerysowywaniem z gotowego zdjęcia, kiedy mamy tylko przenieść to, co widzimy, a tworzeniem własnej ilustracji. Jest tyle opcji i tyle możliwości, na przykład na narysowanie skórzanego kombinezonu, że dosłownie głowa pęka. I zawsze wiemy, że może być lepiej, bo im więcej na to poświęcamy czasu, tym większy będzie progres. Dlatego pozwólcie, że przejdę już do momentu, w którym narysowałam to tak, jak to z Markiem zaplanowaliśmy. I nie patrzcie na postać, bo to ostry stan surowy. Im wcześniej dopasujecie postać do tła, tym będzie wam łatwiej. Niby miała być noc, ale widać, jak to ciemne tło strasznie zlewa się z postacią i wygląda to tragicznie. Dla uzyskania fajnego efektu warto trzymać się dość ogólnej zasadzie. Jak ciemne tło, to jasna postać wyłaniająca się z ciemności, lub na odwrót. Dajemy jasne tło i do wyróżnienia ciemną postać. Więc tutaj trzeba było postawić na jasne tło, a skoro ma być noc, to mamy już coraz mniej możliwości. Na samym początku tło zaznaczamy tylko i wyłącznie kolorkami, tak żeby zobaczyć, czy będzie pasować do postaci i czy będzie ją wyróżniać. Po takiej bazie dajemy szczegóły. Mogą być one zblurowane, jeśli chcemy się skupić tylko i wyłącznie na postaci. Na koniec dodałam chmury, żeby ta góra nie była pusta. A oto kształt włosów, które uznałam, że najlepiej do niej pasują. To nie są ukończone włosy, tylko ich zarys. Tworzenie takich wariantów jest mega przydatne. Zawsze możecie porobić sobie kilka różnych opcji na szybko, wybrać jedną i tylko tą jedną ukończyć. Gdybym miała każdą z poprzednich możliwości upiększać i robić do końca, to chyba bym tej grafiki nigdy nie skończyła. W upiększeniu najważniejsze jest to, żeby włosy nie były zbyt regularne, bo takie wyglądają po prostu sztucznie i tanio. Musimy je zbajerować kosmykami i dodać sporo niesfornych włosków, a tutaj musi ich być naprawdę sporo dla efektu rozwianych włosów. Teraz poprawiam kombinezon i to po całości. Niby nie był jakiś strasznie zły, ale ja go jakoś nie czułam i gdybym go nie poprawiła, to prześladowałby mnie do końca moich dni. Tak, wiem, jestem straszna. Dla ułatwienia wyrysowałam biust tak, żeby była widoczna cała sylwetka. Dopiero na nie zaczęłam nakładać materiał z zagnieceniami, z fałdami. Dzięki temu jest pewność, że wszystko jest zgodne anatomicznie, a kiedy rysujemy samo ubranie i nie widzimy postaci, no to mogłoby się okazać, że zrobiłabym zły rozstaw piersi. Materiał. Tutaj wkleiłam materiał skórzany i patrząc na światło na tej teksturze, zaczęłam dopasowywać go do ciała. Pamiętajcie, że tryb zaznaczenia w Photoshopie to Ctrl-T. Prawym przyciskiem myszy wybieramy perspektywę albo Warp, a po ukształtowaniu zatwierdzamy Enterem. Teraz możemy przejść do trybów, możemy oczywiście zostać przy normalnym i tylko zmniejszyć krycie, ale bardzo dobrze sprawdza się overlay, tylko że w tym przypadku mamy ciemną bazę i za dużo nie będzie widoczne i lepsze będzie lighten. Poszarpałam jeszcze płaszcz, jakoś bardziej podobają mi się takie strzępy niż gładkie, idealne pelerynki. Tym bardziej, że do Raven o wiele bardziej taki pasuje. Dłoń zostawiłam na końcu. Jak ktoś z Was zastanawiał się nad tymi parówkami, które były wcześniej, to spokojnie, nie zostawiłabym czegoś takiego. I tutaj się troszkę spaniłam, ponieważ wiedziałam, że będzie tutaj świecący efekt i nie skupiałam się na żadnych szczegółach w paznokciach czy jakichś innych detalach, które i tak byłyby niewidoczne. Ręka będzie rozmyta, a do pokazania mocy wewnętrzna część powinna być biała, wręcz taka prześwietlona, a zewnętrzna ciemna, o wiele ciemniejsza niż normalny kolor skóry. Na koniec dajemy efekt i tutaj trzeba troszkę pokombinować z jaskrawymi kolorkami, z bielą i oczywiście na końcu z trybem Color Dodge. Uff, gotowe. Tak oto prezentuje się ilustracja z Raven.
Koniecznie też dajcie followka na naszym Instagramie, ponieważ w przeciągu tygodnia potrafimy stworzyć naprawdę masę różnych rysunków, a taki followek pozwoli Wam być na bieżąco. Na dzisiaj to już tyle. W komentarzu napiszcie, jakie jeszcze bajki chcielibyście, żebyśmy naprawili. Następny odcinek w niedzielę po godzinie 16. Do zobaczenia. Pa! Żeby go nie ominąć, dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem.